Siemanko, w kolejnym dniu. Właśnie wymieniamy hajsy. Trzeba zamienić dolary na Afgany i ruszamy do Jalalabad. Jalalabad. Za dużo la powiedziałem. Jest to miasto, gdzie mieszkał i ukrywał się Osama Bin Laden. Troszkę wam pokażemy, poopowiadamy. Będzie niesamowicie piękna trasa. Trasa tam z Kabulu, dokładnie do tego miasta, wygląda podobno jak Karakorum Highway. Także jestem podekscytowany, bo czeka nas fajny dzień. Zostajemy tam ogólnie 2 noce, bo podobno dookoła jest też dużo do zobaczenia. Ciekawe materiały chcemy nagrać i zaczynamy kolejny dzień. Pamiętajcie, że jeśli jesteś nowy na tym kanale, zostaw subskrypcję i pamiętaj o tym, że były już 40,600. Okej. I pamiętaj też o tym, że były już 2 odcinki przed tym. To jest numer 3, będą jeszcze kolejne 2. Nie opuśćcie żadnego, bo każdy jest ciekawy, każdy jest interesujący i dużo fajnych informacji opowiadam. Oglądaj dalej, a my pakujemy się do fury i startujemy. Osama Bin Laden, urodzony w 1957 roku w Arabii Saudyjskiej, był jednym z najbardziej wpływowych terrorystów w historii. Był założycielem i liderem organizacji Al-Kaida, międzynarodowej sieci terrorystycznej. Jego działalność w Afganistanie była kluczowa dla rozwoju Al-Kaidy i jej działań. W latach 80., w trakcie radzieckiej inwazji w Afganistanie, Osama Bin Laden dołączył do mudżahedinów, którzy walczyli przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Po wycofaniu się Rosjan z Afganistanu, Osama Bin Laden pozostał w kraju, gdzie zbudował bazę szkoleniową dla bojowników islamskich. Jego organizacja Al-Kaida powstała w 1988 roku. Celem Al-Kaidy była walka przeciwko niewiernym, rządzącym reżimom na Bliskim Wschodzie, a także przeciwko wpływom Zachodu w świecie muzułmańskim. W 1996 roku Bin Laden przeniósł się do Jalalabad w Afganistanie, gdzie ukrywał się przed władzami międzynarodowymi. Osama Bin Laden został schwytany przez amerykańskie siły specjalne w 2011 roku w Abbottabad w Pakistanie, co stanowiło kres jego działalności. Patrzcie, ciężarówka jak w Pakistanie. This truck here is popular because this is look like in Pakistan. Yeah. In Afghanistan you have the same, yeah? Yeah, we have the same trucks. Jechaliśmy jakieś 40 minut i teraz właśnie dopiero wyjeżdżamy z Kabulu. To jest wyjazd i wjazd dokładnie. Były 3 checkpointy. Ogólnie tutaj bardzo dużo jest checkpointów w całym mieście. Tak dalej, o tutaj jest, widzę, że jeszcze kolejny. No i zaczną się piękne góry. Zatrzymaliśmy się po drodze kupić wodę. Dużo dzieci chodzi właśnie i sprzedaje różne rzeczy. Właśnie mi Mohamed powiedział, że miesiąc temu trasa tutaj była zamknięta w tym miejscu, bo góra się zsypała. And then we had that alternative way. Nie, no i tamtędy się jechało dołem koło rzeki. Ale pomyślcie, jakie to jest niebezpieczne. I kolejna ciężarówka jak w Pakistanie. Wcześniej mówiłem, że nie widziałem nigdzie takich ciężarówek właśnie jak w Pakistanie. Do dzisiaj. Jednak jest jeszcze jedno takie miejsce, jeden taki kraj.
Jesteśmy na punkcie widokowym jednym. No to taki punkt widokowy nie bardzo, ale przed chwilą Mohamed powiedział, że w Afganistanie 80% kraju są właśnie góry. Także dzisiaj naprawdę mamy piękną trasę przed nami. Wiecie, tutaj w Afganistanie mają też bardzo, bardzo wysokie góry. Najwyższy szczyt ma 7600 coś metrów. Nie pamiętam teraz dokładnie jak się nazywa, czytałem o tym. Jest dużo tu 7000-ników. No ale wiecie, no ten kraj naprawdę w 80% jest w górach. Pomyślcie właśnie jak odbywały się tutaj jakieś walki i tak dalej. To naprawdę musiało być ciężko dla ludzi, którzy tutaj przylatywali. Wiecie, miejscowi znają wszystkie te góry i tak dalej. Ładnie to wygląda wszystko. Powiem wam, że ludzie tu tak jeżdżą, że szok. Naprawdę. Zatrzymaliśmy się na takim punkcie widokowym, żeby zobaczyć jak to wygląda. Robi wrażenie, nie ma co. How many years this tank is here? You know? Maybe for 20 years. 20 years. It's a Soviet tank. Destroyed by Mujahideen. Like in Afghanistan, you'll find many of these. Okay. No, gotowe. No, chłopaki sobie zdjęcia ze mną porobili. Wiecie, pewnie rzadko się tu turystów widuje. I say about this, take the picture with the guys, because there's not much tourists here, yeah? Yeah, no, we're not. Like usually when there are tourists, people come around him, take pictures, interact with them. Where's the best time to coming to Afghanistan? The best time is Because not now, because now it's like many places cold, yeah? cold. Yeah, the best time is summer. Summer. When is Summer summer? and spring. When is summer? Like April, March, June, Okay. July. Okej. Okej, go? Yes, we will. No ja teraz jestem trochę w złym sezonie. Jeszcze tak w Kabulu nie było tak źle tak naprawdę, bo no dobra, wieczory, poranki były zimne, było po 5 stopni, w dzień 20 to było spoko. Tam gdzie jedziemy teraz, do Jalalabad, jest po 30 stopni, także jest bardzo ciepło. No ale na przykład jak chciałem pojechać do takiego miasta. What is the name of this city where is the beautiful lake and where's the Bamian, o, do Bamian. Z takiego miejsca, gdzie naprawdę są piękne jeziora, góry i tak dalej. Ale tam już teraz jest zaczął taki zimny okres, że w dzień jest 10 stopni, w nocy poniżej zera. No i zdecydowaliśmy, że tam nie będziemy jechać. Bez sensu. Wszędzie tu sprzedają granaty do jedzenia i do robienia soków. Akurat teraz sezon jest. Ale powiem wam, że góry naprawdę są tutaj piękne. Niesamowicie to wygląda jak się jedzie. Cała ta trasa. Okej. Właśnie nas zatrzymali przed chwilą, robili mi zdjęcie, bo mówili, że muszą każdego turystę zarejestrować, jak wyjeżdża. Przyjechaliśmy do hotelu. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Taki ogródek mamy. Oczywiście przed wejściem. Hello, salam alaikum. Ochrona z bronią, wszystko zamknięte mocno. Znaczy wiadomo, jakieś bramy takie konkretne, wszystko musiał pan otwierać. Zabezpieczone dobrze. Zobaczymy, zaraz nam pokażą pokój, żebyśmy sobie sprawdzili, czy chcemy. W Kabulu 5 dych wychodziło, 50 dolców. Zobaczymy, ile tu będzie wychodziło. Taki pokój. Chłopaki myśleli, że będziemy mieć tylko jeden pokój. Nie no, ja lubię mieć sam.
wiecie, ja się jeszcze w hostelach naśpię i tak dalej, a tutaj jednak chcę się wysypiać. Wziąłem taki dla siebie, pokoik, chłopaki sobie tamten wzięli, no ja za Mohameda muszę płacić, jego brat, wiadomo, Mohamed płaci za niego, w sumie za ten pokój plus połowę Mohameda muszę dać 2000 to jest 30 dolców. No, czyli tak jakby taki pokoik 20 dolców mnie kosztuje, plus dycha za jednego muszę dać. Trasa szalona, naprawdę. Ludzie jak tutaj jeżdżą, to jest po prostu szok. Ja już parę razy widziałem, jak po prostu jest czołówa. Przechodziliśmy naprawdę na centymetry. I to nie tak z naszej winy, bo Mohamed dobrze prowadził. Zresztą wiecie, on znał trasy i tak dalej. Dobrze jeżdżają, ale niektórzy co robili... Szok. No. Co jakiś czas checkpointy, na których właśnie talibowie zatrzymywali, ale tak patrzyli do środka, przejazd dalej. Tylko na tym ostatnim, na wjeździe, jak mnie zobaczyli, powiedzieli, żeby zjechać na bok. Byli bardzo mili, nie mówię, że nie, bo się uśmiechali, tylko po prostu powiedzieli, że muszą mnie zarejestrować, że przyjechałem do tego miasta. Ale w Pakistanie było to samo, wiecie, co jakieś miasto to musi rejestrować, wiecie, brali całą listę i tak dalej. Także to wszystko spoko, do tego jestem akurat przyzwyczajony, że takie rzeczy się dzieją. To mnie nie zdziwiło. Ale powiem wam, że no, w niektórych miejscach, jak się im patrzyło w oczy, szok, no, strach po prostu. Strach było patrzeć w oczy, taki wiecie, jeszcze takie oni mają wymalowane, niektórzy na czarno tutaj. I to, no, nieprzyjemny widok. Idziemy coś zjeść, później chwila relaksu, bo w sumie od rana w samochodzie. Później idziemy nagrywać. Pokazać wam, jak wygląda. To jest drugie największe miasto w Afganistanie pod względem populacji. Mieszka tu coś około 4 milionów ludzi. Tak mi Mohamed mówił. Na internecie są trochę inne dane, ale on mówi, że to jest zakłamane, co pisze w internecie. A i przeczytałem za to, że to jest jedno z ładniejszych miast. I tu wygląda bardzo podobnie, że do tego Peshawar właśnie, jak byłem w Pakistanie, to było tam było afgańskie miasto, a tutaj już wygląda tak, wiecie. Stąd mamy jeszcze godzinkę tylko do granicy już z Pakistanem. Z Peshawar w sumie do granicy też tyle było. Już bardzo tak podobnie. Dobra, wybijamy. Zobaczyć, co tu się gdzieś dzieje. Bardzo dużo rikszy tutaj jeździ. To jest główny transport publiczny tutaj. There is not bus here? No bus. That means Public there's transport is rickshaw. rickshaw. Okay. Tuk-tuk. But you call for this tuk-tuk or rickshaw? Rickshaw. Rickshaw. We call Because in Thailand they say tuk-tuk. In like India there is a rickshaw. but here we call it rickshaw. Rickshaw, yeah? Yes. What is the name? Because I forget of this. What do we go and eat? Kabuli pala. Kabuli pala. O, dokładnie. Idziemy jeść kabuli pala. Czyli ten ryż słodki z warzywami i z mięskiem. Chciałem gdzieś znaleźć miejsce właśnie, gdzie jest restauracja z tym. Wszędzie jakieś jedzonko, rybki. Dobry rozpierdziel tu jest też. Tutaj jedno z lepszych miejsc właśnie, gdzie można zjeść to kalubi pala. Chcę to zapomnieć, jak się to wymieniam. His name is Baba Wali Restaurant. Bobulele salad, okej. Really famous, like a brand. Okej. Mam przyniósł kompocik, jakąś sałatę. O! I wjeżdża. Konkretna porcja. Do tego fasola. For me I don't need this. Oh, no, it's okay. Yeah. Yeah, this one is big portion. Tak, do obiadku jeszcze dostaliśmy rosół. Jak w Tajlandii się dostaje w takiej małej miseczce, tu się dostaje w kubku. Ale naprawdę to danie to będzie moje ulubione z Afganistanu. Przed chwilą się tu taki ruch zrobił z tymi rikszami. To normalnie się czułem, jakbyśmy byli w Indiach znowu.
No ale naprawdę niektóre miejsca przypominają te miasteczka w Pakistanie, tak jak Peshawar albo Lahore. Później trochę pogadam więcej z Mohamedem, żeby powiedział dokładnie coś więcej o tym miejscu, gdzie jesteśmy. A kto to jest Bin Laden, to wam nie muszę chyba tłumaczyć. I tutaj właśnie się rozpoczęła wojna w Afganistanie ze Stanami. W 2001 roku właśnie w tym mieście Jalalabad wygłaszał mowy, takie wiecie, motywacyjne dla żołnierzy tutaj, że dadzą radę pokonać Amerykę i tak dalej. Wojna trwała 20 lat. I koniec końcem wygrali. Nie ma co gadać. Jest tak jak oni chcieli. Talibowie rządzą krajem. Wiecie, Amerykanie się wycofali tutaj stąd. Dogadali się wiecie, po obu stronach, że nie będzie tutaj żadnych obozów szkoleniowych dla terrorystów w innych krajów i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie podobno talibowie trzymają to, że tutaj nie ma grup terrorystycznych, chociaż jaka jest prawda, ciężko mi powiedzieć. No ale no zresztą dobra, później on coś tam opowie trochę lepiej, ma większą wiedzę na ten temat. Bo wiecie, to co się wyczyta w internecie to jedno, a to co mówią miejscowi to drugie. Jest też ciekawa informacja, sobie czytałem. W sumie wyczytałem, to już się tak nie całkiem zgadza, bo pytałem się właśnie Mohameda, ile w tym jest prawdy. Kiedyś było tak, że 90% opiatów było produkowane tutaj i wysyłane na świat. Opium po prostu. Tak samo jak afgański haszysz. Bardzo, bardzo znany na całym świecie. Z wysokiej klasy po prostu. I wcześniej bardzo dużo się tego tu produkowało. Ale od 2 lat podobno jest całkowity zakaz. Talibowie podobno totalnie zakazali produkcji i haszyszu, i opium. Pewnie gdzieś tam na jakichś wsiach, gdzieś może gdzieś robią. No bo wiecie, no jednak stąd szło 90% opiatów na cały świat. No to nie wiesz, że tak nagle jakby wszystko zniknęło. Ale podobno jest to teraz już zakazane. No, my zaraz się zbieramy, idziemy coś pozwiedzać, ale tak mało informacji o tym mieście. Próbowałem gdzieś cokolwiek znaleźć na internecie. No to jedynie jest napisane to, że to było właśnie miasto Osama Bin Ladena, że tutaj się ukrywał. Później zaczął się ukrywać gdzieś tam w górach, niedaleko tutaj miasta. No i później oczywiście był w Pakistanie, gdzie go niby złapali. A mówię dlatego niby, bo tak, to było w miejscowości Abbottabad albo Abbottabad, coś takiego. No i ja tam byłem pod tym domem, jak byłem w Pakistanie. I Pakistańczycy twierdzą, że to jest nieprawda, że jego tam nie złapali, oni w to nie wierzą i tak dalej, że to wszystko było wymyślone tylko przez amerykańskie wojska, ale tak naprawdę go tam nie złapali. Tutaj za to twierdzą, że na pewno go tam złapali i że, wiecie, no wiadomo, i się będą przekrzywiać teraz kto ma rację, że tam ci powiedzieć, że nie, że do tego nie doszło, a ci będą zwalać na Pakistańczyków, że tak, że na pewno, że oni pozwolili do tego, żeby go tam złapali i zabili. Bo oni też za bardzo nie lubią między sobą, żebyście wiedzieli o tym. Znaczy, nie lubią. Słyszałem, że to jest tak bardziej, wiecie, bardziej polityczne tak naprawdę, bo ludzie jakoś nic do siebie tak za bardzo nie mają. No ale pod względem politycznym to wiadomo, niby się nie lubią. Wybiliśmy na miasto. Właśnie przed chwilą policja jak rikszę przeganiała. Podbiegał pałką. Bo zagrodzili połowę ronda, sobie parkowali. Chciałem teraz gdzieś się rozglądać, pochodzić trochę uliczkami. Coś wam pokazać, ale tutaj jest tak bardzo, bardzo lokalnie. Wiecie, Kabul był troszkę taki bardziej też nowoczesny, a tu jednak jest typowo takie afgańskie miasteczko. Pozamykany, dzisiaj jest piątek, czyli święty dzień dla nich. Szybko wszystko się zamyka. What time is now? It's 4? After 4, yeah? Yeah, it's 4. No, jest po 4 właśnie, widzicie. Dużo rzeczy zamkniętych. Dlatego dzisiaj mamy taki spokojniejszy dzień. Jutro będziemy tu więcej nagrywać. No i właśnie gadam z chłopakami i się pytam, że jak to oni powiedzieli, że tu mieszka 4 miliony ludzi, a na Wikipedii jest, że 300. I wyszło tak, że
że tu tak naprawdę w całym tym regionie żyje 4 miliony, ale że to jest w ogóle nieaktualizowane. I to jest nieprawda, co tam pisze. Także ciężko mi powiedzieć. Patrzcie, pokażę wam teraz coś ciekawego, bo tego pewnie nie widzieliście. Jak to wygląda? For what the people use it? This? They eat this with tea, green tea. Ah, with tea. Afghans usually drink lots of green tea, like every time they sit. Okay. Bring you green tea. Like if you go to a house, if you Yeah. are guest, they bring you green tea and goda. Okay, but they like sweet, yeah? Oh, It's like sweet. like sweet, okay. Yeah. You can try some. No, jest okej. Chciałem, żebym spróbował, ale jakoś nie mam ciśnienia. Nie, staram się jeść mało słodkiego, także odpuszczę sobie jakieś chrupki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Po prostu tych rikszy tu są setki, jak nie tysiące. Wszędzie są. Ale w sumie jak nie mają innego takiego transportu, to się nie ma co dziwić. Podobno są bardzo tanie też tutaj. Zapytałem przed chwilą Mohameda, że mi coś opowiedział o tym. Smalej. Tak. Że mi coś opowiedział o tym właśnie, co tu się działo i tak dalej. Wiadomo z kim. To nie bardzo chciał mówić. W ogóle śmierdzi tu trochę co kawałek. Strasznie to wali ze ścieków. No patrzcie, tutaj jest... No tutaj jest taki... Nie wiem jak to jest... Nie wiem jak to powiedzieć, nie tytoń... No nikotyna właśnie, nikotyna, którą się wsadza w dziąsło i daje kopa. Tutaj trochę mi się wydaje, że tak bardziej elektrycznie w tym mieście, albo mi się wydaje, że tak jest po prostu, że ludzie bardziej zwracają uwagę na mnie niż w takim Kabulu właśnie. No ale to chyba w sumie normalne, wiecie, jak w takie miasto, to jest mniejsze miasto, jak przyjeżdża jakiś turysta, no to jest trochę dziwne. Nie ma co gadać. No. Patrzcie jak fryzjerzy, jak mu wycina włosy z nosa. Tutaj kolejny barber, kolejny. You say in Kabul there was like 30 Afghan for cutting? 50 Afghan. Ah, okay, 50. 50 Afganów, czyli 60 centów, jakoś tak, za obcięcie. Dzieciaki grają w krykieta. Bardzo popularne teraz. Teraz w ogóle są mistrzostwa świata w krykieta. Wszystkie dzieciaki przyszły zamiast grać, to przyszły się przywitać. Będą grały teraz. Bardzo, bardzo popularny sport tutaj. Tutaj, jak i w Indiach, w Pakistanie. Tak w ogóle dzisiaj się dowiedziałem, że krykiet to przyszedł tak naprawdę z Anglii. Za czasów jak były kolonie tutaj. Anglicy przywieźli i zostało. Chłopak chce pokazać jak gra. O, trafił. Good. Street fooding, no? Yes, yes. How you call for this? We call it chuli. Ah, choli. Okay. Samosa. Samosa. Oh, samosa anyway. Yeah, I like it. Samosa. Okay, now we're talking with Mohammed about this. What is the best here to must visit in Afghanistan? And there was the list, but which one for you is the best? Herat, yeah. As a tour guide, like I'm a tour guide for almost 3 years, and for me the best place is Herat province. It is a province in the north-western side of Afghanistan, having border with Iran, and it is a really ancient city. Like every city in Afghanistan is ancient. Yes, yes. But they are destroyed. Herat is the only city the ancient places was are not not destroyed. Okay. So that's why Herat is the best for me. The second is I think Bamiyan. Bamiyan, where is the big lake? Yeah. Yeah, where is Blue Lake? Like I think the most blue lake in the world.
and also the Buddha niche, the Buddha statue. And there's the same in Banyan? Bamiyan, yeah. Banyan. Banyan, like the lake is a bit far from Bamiyan. Like it's in Bamiyan province, but not in the center of Bamiyan city. Okay. Yes, Mazar. Kabul is also one of the best cities. Fort Mazar-e Sharif Blue Mosque, as well as the 5,000-year-old city ruins. Like you cannot see the whole city, but there are ruins of that city. Like it was 5,000-year-old. Yeah, it's many places here. Why the people? Yes. What is the good time to stay here? Like how long they have to stay? You should like have at least 2 weeks is enough. 2 weeks. 2 2 weeks is enough to like explore the highlights of Afghanistan. Yeah, because many places. Like you will be able in 2 weeks you will be able to visit Kabul, Jalalabad, Mazar, Bamiyan, Herat, Kandahar, and these are the must-visit places. Like if you are to these places, then you didn't need to like go anywhere else. Yes, when I was 6 days, not enough. Yes, you can Definitely explore. not enough. But now the weather is not good, you know. Actually, here is okay, and Kabul was like Yes. 50-50. In Kabul, it's very. It's not cold, but in the mornings or in the evenings. Yeah, there was in dawn, cold. In sunrise and sunset, it's like cold. Yeah. In Bamiyan is really cold now. very cold. Very cold, 0 degrees. Yeah. 0 degrees. Not for travel, not good weather for travel, Yes. for sure. Nowadays, Jalalabad is the best city. Like we Afghans ourselves, like visit Jalalabad for picnic. Yes. In this season. And you say that many nomad people just start to move now here, yeah? Yeah, in Because- Afghanistan, like maybe 10%, 15% people are nomads. Like they are moving. They don't have a specific home. When it's winter, they move to places a little bit hot. And it's like Jalalabad. yeah, like Jalalabad. And then when it's summer, Yeah. they move to places a bit cold. Okay, but Like they then- move to Bamiyan in summer, move to Kabul. But in this place here in Jalalabad, there's never cold. All year is warm or hot. Yeah, there is cold, but in the summer it's really hot, like India. It's like 45 degrees, 40 degrees. But Save too much. yes, but in the winter it's okay. Okay. It's like warm. Yes. Because now is the autumn here. Autumn, yeah. Yeah, it's autumn here. It's autumn is 30 degrees. Yeah, it's the best time to visit Nangarhar is autumn. Tak, zawsze jak tutaj się kogoś odwiedza albo coś, to nas tu kładzie się właśnie jakąś przekąskę, tego herbatka zielona. Powiem wam, że dzisiaj mam jakiś słaby dzień tutaj. Serio. Jakoś się bardzo źle tutaj czuję dzisiaj. Nie wiem dlaczego. Wczoraj jakoś, wiadomo, w pierwszy dzień było jak było. Trochę się zeschiezowałem. Wczorajszy dzień był całkiem spoko, było całkiem normalnie. A dzisiaj cały dzień jakoś takie mam dziwne uczucie. Takie, nie wiem jak to wytłumaczyć, taki niepokój. Coś takiego. No. Nie wiem czym to jest spowodowane właśnie. Bo niby nic się nie stało dzisiaj. Wszystko było spoko. Ale jakoś tak dziwnie jest. Bardzo dziwnie. No, zdecydowanie. Jeszcze mam dokładnie 3 dni tutaj. No i oby mi to przeszło jutro. Mam nadzieję, że przejdzie, że pójdę zaraz na kolację, wrócę, poćwiczę trochę, wyśpię się dobrze i może to przejdzie do rana. Ale zacząłem się tutaj źle czuć. A to nie jest fajne uczucie. Bo wtedy się jest w jakimś miejscu za karę, a nie dlatego, że się chce być. No. Dobra, przyszedł obiadek. What is the name? Oh, okay, now it's better. To jest kurczak, chlebek. This is yogurt? Yes. Yogurt. It's chutney. Ah, it's sauce. Okay. And what's the name of this? Chicken karai. Chicken curry. Yeah. Tak, to jest też jeden z takich właśnie tutaj, jedno z popularniejszych takich dań właśnie afgańskich. And this is typical from Afghanistan, yeah? Jalalabad. In Jalalabad. Oh, okay, from here, okay. Czyli to z tego miasta, w którym właśnie jesteśmy. Okay, let's try. Już po kolacji powiem wam, że zmęczenie po prostu, zresztą chyba widać, jest tak ogromne. Wiecie, że jestem prawie 3 miesiące w podróży. I to... 3 miesiące? No prawie 3 miesiące. Prawie 3 miesiące. Jak dolecę do Kapsztadu, to będą 3 miesiące. Czyli za 4 dni albo 5.
Za 4. No, także mam prawo być zmęczony. Nic, tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej niż dzisiaj, bo dzisiaj był słaby dzień dla mnie. Zostaw subskrypcję, bądź ze mną. Zostaw komentarz, lajka. Pomaga mi zwiększać zasięgi. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Na razie.